Martin Garrix swoje pierwsze przeboje wydawał w Spinnin' Records, jednak droga tego artysty i tej wytwórni niestety się rozeszły. Nie obyło się bez batalii sądowych, ale ostatecznie otrzymaliśmy zupełnie nowy label, nazywa się on Stamped Records i powstał on dokładnie 5 lat temu. Dlatego postanowiliśmy zapytać dwóch polskich artystów, którzy tam na co dzień wydają, jakie są ich wspomnienia związane z dołączeniem do tego labelu, a także jak sobie w nim radzą obecnie. Witam Was bardzo gorąco, mamy dokładnie 11 dzień marca i dokładnie 5 lat temu, tego dokładnie dnia, ukazał się pierwszy utwór w ramach Stamped Records. Wytwórnia ta została zapowiedziana tydzień wcześniej, 4 marca, o czym nawet pojawiła się kartka z kalendarza na naszym Facebooku. Jednakże katalog wydawniczy tej wytwórni zawiera utwory wydane jeszcze wcześniej, mianowicie Poison oraz Bouncy Bob. Na samym początku label ten miał wydawać głównie utwory samego założyciela, ale później zaczęli dołączać do niego kolejni artyści, m.in. chociażby Loopers czy Julian Jordan. Wśród nich pojawił się także Blinders, który swój pierwszy track u Martina Garrixa wydał w roku 2017, był nim Snake Charmer. Jak wspomniałem we wstępie, postanowiliśmy zapytać Blindersa i Guy Artura, czyli dwóch polskich producentów, którzy na co dzień wydają właśnie w Stamped, o to, jak wyglądało ich wejście do tej całej Garrixowej struktury. Zaczniemy od Mateusza. A to się tak zaczęło po prostu od numeru Snake Charmer, który pokazałem Garrixowi i ekipie i strasznie im się spodobał i chcieli wydać to w swoim labelu. Wtedy jeszcze właśnie chyba dopiero rozwijali ten label i tam na początku, z tego co pamiętam, to w momencie, kiedy ja chciałem tam wydać Snake Charmera, to wydane były w Stamped zaledwie kilka remixów chyba Garrixa i tam może jakieś jego solo kawałki, może z 2 jakieś release'y, ale mam wrażenie, że wtedy dopiero ten label się tak budował, rozwijał. To były takie początki. Pamiętam, że jak zaczęliśmy rozmawiać o tym Snake Charmerze, to tak naprawdę minął niecały rok, zanim ja go wydałem, bo to też oni tak w sumie chyba dopiero właśnie zastanawiali się, co z tym labelem i ten Snake Charmer na pewno był jednym z takich pierwszych klubowych, nazwijmy to, utworów wydanych tam. To był dopiero początek, ponieważ rok później, w roku 2018 ukazał się wspólny utwór Mateusza z samym Martinem Garrixem. Utwór miał się pojawić na składance, która wyjdzie podczas ADE i to tak jakby to warunkowało datę release'u tak naprawdę, więc utwór był już wcześniej przygotowany, każdy chciał go wydać, ale najsensowniejsze wydawało się to jako wydanie podczas ADE, gdzie Garrix planował właśnie wydanie takiej epki kolaboracyjnej. No i właśnie tak się stało, dlatego ten czas trochę się wydłużył, ale jeżeli chodzi o tworzenie utworu, no to stało się to bardzo szybko. Myślę, że go skończyliśmy w tydzień, 2 może ten utwór. Nie pamiętam dokładnie, ale było to bardzo, bardzo szybko. Potem to było tylko oczekiwanie na release tak naprawdę. Tak było u Blindersa, a z kolei wejście Guy Artura do Stamped Records było zdecydowanie szybsze, ponieważ tutaj wszystko potoczyło się w ciągu tak naprawdę kilkunastu dni. Znaczy wyszło to w sumie tak, że zagrał mój remix Sicko Mode na Freaky Dicky w Houston, Texas bodajże. I zobaczyłem filmik, dostałem masę wiadomości na Instagramie a propos tego, dostawałem po prostu tagi w storiesach, że Garrix zagrał mój numer i bodajże, nie wiem, no to było w ciągu tego samego tygodnia, dostaję wiadomość od samego Garrixa, że bardzo fajna muza i czy nie chciałbym wydać po prostu u niego w labelu i żebym podsyłał numery. I później poszło. Julian właśnie pewnego dnia również napisał do mnie na Instagramie z pytaniem, czy nie chciałbym zrobić remiksu dla jego numeru, który jeszcze wtedy nie wyszedł, o nazwie Love You Better. No kurczę, też byłem w szoku, no bo jednak
rzadko dostaje się DM-y od Martina Garrixa i od Juliana Jordana też w miarę krótkim odstępie czasu, no bo to było, nie wiem, z 2 miesiące, może 3. Julian do mnie napisał, że znają moją muzę i że bardzo byłoby mu miło, jakbym zrobił remix dla jego nowego numeru Love You Better. No i też w sumie ciekawa historia z tym remixem, bo zrobiłem ten remix i dosłownie, nie wiem, dzień po tym, jak wysłałem ten remix już w finalnej wersji, Julian do mnie pisze: ty, a może byśmy to puścili jeszcze w tym tygodniu? Ja mówię: dobra, dawaj. No i w sumie to był chyba najbardziej ekspresowy zaraz po Sicko Mode, bo Sicko Mode zrobiłem i 2 dni później wydałem, ale to jednak wydałem sam, a tutaj było przez label, więc to był najbardziej ekspresowy release w labelu, jaki kiedykolwiek miałem. Jak się okazało, tym, który ostatecznie wprowadził Guy Artura do rodziny Stamped Records, okazał się Julian Jordan. Najpierw remix do Love You Better, a w ubiegły piątek nowy wspólny singiel, który osiągnął już ponad 1 milion wyświetleń na portalu Spotify. Jak do tego doszło? Temat kolabów jakby pojawił się naturalnie po remiksie. Remix tak mu się spodobał, że powiedział, że nie no kurde, no, nie ma opcji, musimy zrobić coś razem. Nagramy coś razem, wierzę, coś w tym stylu, nie? Nad tym numerem pracowaliśmy dobre, prawie rok. No bo teraz właśnie za chwilkę będzie mijał rok od wydania Love You Better, no i automatycznie nie wiem, chwilę po wydaniu Julian pisze do mnie, że słuchaj, musimy razem zrobić numer. Swoją nową muzykę zaprezentował również Blinders. Dzisiaj swoją premierę miał oczywiście nakładem Stamped Records utwór Mind of Mine. Ci, którzy są stałymi bywalcami występów Mateusza, zapewne kojarzą ten utwór z występów w roku 2019. Jak się okazuje, ten track uległ pewnym zmianom. Wiesz co, ten utwór to jest chyba jeden z najczęściej zmienianych pomysłów w mojej karierze produkcyjnej. Co chwilę go odstawiałem na później, bo coś mi się tam w nim nie podobało i on chyba przeszedł takie dobre 3-4 wersje. Co prawda one nie były drastycznie inne, gdzieś tam starałem się utrzymać w podobnym klimacie, ale jednak zmieniały się pewne elementy w tym utworze, a tak jak mówię, to było spowodowane tym, że gdzieś tam jakieś niezadowolenie jeszcze z tego utworu było, a ja często mam tak, że jak sobie coś tam wymyślę, że chcę, żeby ten dany utwór był w takim momencie, po prostu chcę go wydać, kiedy naprawdę uznam, że okej, teraz mi się to podoba. Ja go tak odkładałem właśnie przez 2 lata, od czasu do czasu zaglądając do niego, czasem niechętnie i w końcu przyszedł ten moment, że doznałem olśnienia, jak go wykończyć, i dlatego taki długi okres oczekiwania na ten utwór i on też wychodzi troszeczkę w innym wydaniu, ale mam nadzieję, że to wydanie się wszystkim spodoba, bo włożyłem w niego sporo serca, jak to się mówi, pracy i jestem zadowolony z efektu, więc mam nadzieję, że wszystkim się też spodoba. Przerywamy program, aby podać ważny komunikat. Jak wynika ze statystyk, wielu z Was ogląda, ale nie subskrybuje. Dlatego gorąco zapraszam do subowania tego kanału i pozostawienia dzwoneczka, aby żaden materiał Was nie ominął. Okej, aspekt reklamowy za nami, dlatego teraz czas zapytać chłopaków, z czym kojarzy im się Stamped Records. Według mnie jakością wydań. Bo jednak, umówmy się, w większości labeli jest to albo hit, albo nie hit. I czasami jest tak, że jeden numer wyjdzie naprawdę bardzo spoko, jeden numer już wyjdzie taki średni, jeden wyjdzie na takie już, nie zasługiwałbym na miejsce na moim dysku, także piwko za pracę, ale właśnie to konsystentne wydawanie jakościowego materiału. Myślę, że to
To, że Stamp to jest taka w sumie taka rodzina. To jest też właśnie spoko. Rzadko się to spotyka, bo zazwyczaj w takich właśnie no, większych labelach, no jednak Stamp jest większym labelem, chcąc nie chcąc, no to w większych labelach to jest no każdy sobie według mnie i tyle, a tak wszyscy się trzymają razem. No mnie się wydaje, że to jest bardzo otwarty label, otwarty myśląc o takiej perspektywie artystycznej. Dają dość dużą swobodę, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi nawet o graficzne sprawy, na punkcie których ja jestem dość zafiksowany czasami i lubię dbać o to, żeby było tak, jak mi się podoba. Nie wszystkie labele, mam wrażenie, dbają o to, więc dają taką dość dużą swobodę, jeżeli chodzi o takie rzeczy, a ja to bardzo sobie cenię. Jeżeli chodzi o ekipę Stamp Record, no to są wspaniali ludzie. Sporo z tych postaci znałem już zanim ten label powstał i się, że tak powiem, kolegowaliśmy, więc to nie były jakieś też nowe znajomości, znane postacie, które lubiłem. No więc tak naprawdę ja się tam czuję dość swobodnie w tym labelu. Jest atmosfera naprawdę przyjazna. Korzystając z okazji, zapytałem również chłopaków o to, które utwory z tej 5-letniej historii Stamp Records podobały im się najbardziej. Ja teraz chyba niestety zacznę od takiego lokowania produktu, czyli mojego kolegi Artura, ponieważ utwór, który przed chwilą wydał, już od razu wskoczył w moje topki, bo strasznie się wkręca. Jest taki catchy, jeżeli chodzi o ten top line i to naprawdę mi się spodobało od pierwszego odsłuchania. Z takich wcześniejszych utworów w ogóle bardzo spodobała mi się twórczość postaci, która się nazywa Bleu Claire, jeżeli dobrze to wymawiam. I ten pierwszy utwór chyba Need You był czymś takim świeżym dla mnie, bardzo mi się podobał. Utwory takie... Nie pamiętam dokładnie nazwy, o dziwo, bo zwykle to pamiętam, ale któryś z tych utworów Juliana Jordana, bodajże Baseline, Old School, teraz już wiem, to się nazywało Old School. Jest tam masa utworów, ja akurat zawsze moje rozkojarzenie nie pozwala mi tak z marszu wszystkiego wymienić, ale dość sporo, myślę, w tym labelu powstało utworów, które w pewien sposób gdzieś tam odstawały, a ja lubię, jak coś jest troszeczkę innego niż obecne trendy, dlatego sobie zawsze ceniłem te release. Numery Aspire'a są bardzo fajne, bardzo mi siedzą. Ostatni numer Seta Hillsa z Vluar, I think, już chciałem mówić po angielsku. Streaming mi trochę do łba wszedł. Myślę, że ten numer w ostatnich miesiącach mi siadł chyba najbardziej. Jest też Buddy Ocean, nie pamiętam tytułu teraz, ale wyszedł też w ostatnim miesiącu albo 2 miesiące temu i też miałem na repeacie przez bardzo długi czas. No a tak to jeszcze jakbym miał pomyśleć, to Julian Jordan z Brooksem Without You też latał tutaj właśnie przez długi czas po wydaniu. Dodam jeszcze tylko, że na naszej stronie internetowej shiningbiz.pl znajdziecie nasz autorski wybór utworów, które najbardziej nam się w dyskografii Stamp Records podobały. Blinders i Guy Arthur to nie jedyni reprezentanci polskiej sceny producentów muzyki elektronicznej, którzy pojawili się w labelu Martina Garrixa. W ubiegłym roku nakładem tegoż labelu ukazał się również collab Ibranowskiego z Sick Dopem. Niestety na ten moment był to jednorazowy wyskok Dawida, mamy jednak nadzieję na powrót, tak samo jak na jeszcze większą liczbę polskich producentów w Stamp Records.
Wyraził się Mateusz, wyraził się Artur, wyraziliśmy się my. Czas więc na Was. Dajcie znać w komentarzu, który utwór, tudzież które utwory, jak kto woli, wydane przez te 5 lat w Stamped Records podobały Wam się najbardziej. Jesteśmy naprawdę bardzo ciekawi Waszej opinii. I to by było na tyle. Widzimy się jutro w Weekenderze. Zapraszam na stronę shiningbeats.pl, gdzie na co dzień najświeższe newsy ze świata EDM, a ja życzę Wam dobrego dnia, no i smacznej kawusi. Cześć!